Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego. Witam Was serdecznie w kolejnym programie. Dzisiaj namalujemy nowy obraz. Będzie to pejzaż. Tym razem będzie to pejzaż przedstawiający wąwóz. Mieszkam w Lublinie, więc niedaleko mam przepiękne tereny, które właśnie posiadają takie wąwozy. Są to takie tereny jak Nałęczów albo Kazimierz Dolny. Naprawdę gorąco polecam. Są to przecudne miejsca jak z bajki. Postaramy się dzisiaj właśnie pokazać latem taki wąwóz z przepięknymi promieniami słońca przechodzącymi przez drzewa i roślinności. Będziemy malować na formacie 50×50. I stosować farby akrylowe, czyli farby wodne, gdzie medium jest woda. Przygotowałam sobie na palecie różne kolory. Popatrzcie. Mamy tutaj odcienie zieleni, czyli ciemną zieleń, jasną, wręcz taką jaskrawą. Tutaj mamy ochrę. Tutaj jest czarny kolor, to jest kolor navy, to taki bardzo ciemny granat. Popatrzcie, po rozrzedzeniu tutaj na palecie widać wyraźnie, że mamy do czynienia z błękitem bez domieszki żółci. Tutaj mamy od razu taki bardzo jaśniutki, turkusowy kolorek, który też przepięknie nam się będzie łączył z innymi barwami. Ciemny brąz, a na drugiej palecie jasne, ciepłe barwy. Pastelowe, czyli biel, to jest taka bardzo jaśniuteńka żółć, często nazywana taką bielą antyczną. Tutaj mamy flesz, czyli taki blady, pastelowy róż cielisty, do tego ciemna żółć. Tutaj mamy taką sienę paloną, piękny, rudawy, miedziany kolor. I tutaj taką pastelkę, czyli pomiędzy zielenią a błękitem, delikatny kolorek. Będziemy stosować również, popatrzcie, spreje akrylowe. Bardzo sympatyczna, ciekawa rzecz. Zawsze można leciutko zmienić na przykład kolor, ocieplić, ochłodzić, przyciemnić. Zastosujemy sobie również dzisiaj do zagruntowania na początek płótna wodę z płynem po prostu do mycia naczyń. To jest bardzo ciekawa rzecz, którą każdy z Was może wykonać i na początku, kiedy płótno jest zupełnie jeszcze suche, możemy delikatnie rozprowadzić sobie właśnie taki spray i dzięki temu płótno będzie nawilżone i wszystkie kolory łatwiej będą się nam rozprowadzały. Taka rzecz ma jeszcze jeden ciekawy taki walor, a mianowicie delikatnie opóźnia schnięcie akrylu, co daje nam możliwość tak jakby dłuższej pracy w połączeniu różnych warstw. Oprócz tego możemy sobie użyć jeszcze gąbki, może to być taka gąbka ucięta albo zwykły zmywaczek po prostu. No i będziemy używać szpachelek, tak jak zwykle. Moje jedno z ulubionych narzędzi malarskich, ale również pędzle nylonowe i przydadzą nam się również pędzle szczecinowe tym razem. Pędzle szczecinowe są bardzo wygodnym narzędziem do tego, aby tapować, czyli pokazywać takimi dotknięciami mocnymi, popatrzcie, o płótno, bardzo delikatne struktury drzew, liści właśnie, ale również poszycia tego lasu, bo pamiętajcie, że dzisiaj pracujemy malując las, czyli również tą ściółkę, poszycie, delikatne jakieś gałązeczki, maleńkie listeczki i właśnie te pędzle będą do tego celu doskonale nam służyły. Zabieramy się do pracy, w związku z tym na początek, tak jak już pokazałam, spróbujemy delikatnie popsiukać sobie nasze całe płótno właśnie tym dozownikiem. Woda z odrobiną płynu do mycia naczyń.
Nie chcę za dużo, żeby nie spływało, ale ono już delikatnie będzie sobie wsiąkało w to bawełniane płótno. Teraz kałanek, czyli ten precyzyjny pędzelek, którym z dużą ilością wody postaram się szybciutko rozrysować mniej więcej płaszczyzny, na których będziemy pracować. Aby obraz był ciekawy, a jest to kwadrat, nie będę robić linii horyzontu równiutko w połowie, tylko postaram się nieco niżej ją zrobić, gdzieś na tym etapie. Od tego miejsca poprowadzę moją ścieżkę przez wąwóz. Pamiętajmy tutaj oczywiście o perspektywie, która jest bardzo ważna. W związku z tym tutaj będzie bardzo wąsko, ta dróżka będzie gdzieś aż stamtąd biegła, prawda? Ona w pewnym momencie z linią horyzontu zupełnie nam się zagubi, natomiast tutaj musi być szersza. Widzicie, jak wyraźnie płótno jest nawilżone, każda w tym momencie farba leciutko już się rozpływa. Z większą ilością wody będzie tworzyła takie właśnie rozmazy. Tutaj będą takie wzniesienia, które oczywiście występują w wąwozach, ponieważ wąwóz to jest takie miejsce w głębi idące, czyli my sobie podniesiemy delikatnie te miejsca, no i tu oczywiście pojawią nam się drzewa z jednej, z drugiej strony. To miejsce to jest nasze główne źródło światła, tym razem, które przepięknie będzie oświetlało wszystko dookoła i fragment tej ścieżki piaszczystej z konarami. Na początek damy jasny kolor, a najlepiej biel, która będzie nam pięknie współpracowała z wszystkimi innymi barwami i sprawi, że te miejsca będą naprawdę świecące. Na początek duży, szeroki pędzel nylonowy do tła, płaski. Pobieram sobie po prostu biel, a ponieważ to płótno jest wilgotne, jak widzicie przy rozmyciu już tutaj tej farby, nie muszę pobierać wody za każdym razem. Tylko swobodnie w tym momencie nanoszę samą biel. Również tej bieli naniesiemy odrobinę z boku, z jednej, z drugiej strony, bo tutaj to światło oczywiście będzie mocno ingerowało nam na wszystko dookoła i na fragment również mojej ścieżki. Tej bieli na razie nie widać, ale ona zdecydowanie za chwilę będzie potrzebna i zobaczycie, jak pięknie będzie współpracowała z innymi barwami. Postaram się teraz stworzyć kontrast, bo ten kontrast kolorystyczny jest niezwykle ważny w tym, aby obraz był naprawdę interesujący i zwracał na siebie uwagę. W związku z tym główne źródło światła mamy na środku, a po bokach będzie mocny cień. Nie chciałabym jednak używać samej czerni, bo jest ona po prostu smutna i smolista, daje taki bardzo zimny, chłodny, nieciekawy odcień. Natomiast w połączeniu chociażby, popatrzcie, z granatem, z navy i z ciemną zielenią da nam niezwykle ciekawy, interesujący kolor. Więc łączymy sobie czerń, kolor ten ciemny granat, tak zwany navy i do tego ciemną zieleń. Robię teraz taką mieszankę kolorów i tymi barwami postaram się pokryć dookoła mój obraz, tam gdzie będzie najbardziej intensywny cień. Zaczynamy od brzegu po prawej stronie. I popatrzcie, tutaj, gdzie będzie ta farba już schodziła w stronę bieli, to wyraźnie widać bardzo ciekawe, już ładne takie odcienie, że nie jest to czerń, ale pojawia się taki właśnie odcień lekko szarawego granatu. Na dole również damy od razu więcej tego cienia, w ten sposób zamkniemy kolorystycznie również kompozycję. To jest takie bardzo ważne, jeżeli chcemy zbudować właściwie taką kompozycję bardziej zamkniętą, a my tutaj będziemy źródłem światła przede wszystkim operować. Więc dajemy sobie również po tej stronie. Połączymy troszeczkę bardziej teraz z zielenią. Niech ta zieleń również nam się tutaj zacznie pojawiać i ona będzie tutaj schodzić delikatnie w stronę naszej ścieżki.
Teraz tej zieleni damy nieco więcej tutaj na górę. Chcę, aby ta przestrzeń była jaśniejsza, ponieważ jest tutaj dalej, więc będzie nieco bardziej przebielona i ona już poparcie pomaleńku zaczyna mi się łączyć właśnie z tą bielą. Pojawia się taki przebielony, ładny, pastelowy kolor ciekawy. Tutaj pojawią się troszeczkę nam już takie wyższe partie drzew i my możemy od razu bezpośrednio zrobić takie podkłady ciemniejsze pod te drzewa. Z jednej strony i podobna sytuacja będzie z drugiej, ale tutaj dodam troszeczkę więcej brązu, żeby urozmaicić zestaw barw. Leciuteńko jeszcze dodam nieco dozownika z wodą, z płynem. Dzięki temu popatrzcie, jak pięknie zaczynają się łączyć te kolory. I dodamy sobie odrobinę jeszcze tego ciepła brązów. Bardzo ładnie budują nam się tutaj te barwy, popatrzcie, łączą się w pastele z tą bielą, która była na początku tutaj tym naszym ważnym akcentem w źródle światła. Dodamy sobie teraz odrobinę jasnej zieleni i żółci. Takie barwy pojawią nam się bliżej światła. One będą stanowiły gdzieś trzeci, daleki plan i zaledwie takie muśnięcie pewnymi partiami kolorów, które będą oczywiście sugerowały gdzieś w oddali rozświetlone drzewa. Musimy to robić jednak tutaj już bardzo delikatnie, z niewielką ilością farby, tak aby to wszystko już było bardzo subtelne, bo potrzebujemy naprawdę mocne źródło światła, nie możemy więc go tutaj zabrudzić ani za bardzo przyciemnić, ale ważne jest, żeby na tym źródle światła pojawiły się oczywiście jeszcze jakieś sugestie innych barw i kolorów. Delikatnie dodam teraz tych żółci. Blada żółć, tak zwana biel antyczna, bardzo dobrze się nam tutaj sprawdzi. Postaram się teraz wziąć pędzel, który był wcześniej, zobaczcie, z samą bielą. Nie chcę teraz zabrudzić sobie mojej bieli tutaj na samym końcu, a jedynie delikatnie ją ocieplić bielą antyczną. Pracuję w tym momencie rozmazując, popatrzcie, bardzo delikatnie, bardzo subtelnie kolory, które naniosłam. One już dają mi takie wrażenie, jakby coś tam się zaczęło dziać ciekawego w trzecim planie. Pojawiają się tutaj, popatrzcie, w prześwitach połączenia już bardzo ciekawe kolorów pomiędzy na przykład żółcienią, a tą czernią z navy, która była tutaj w podkładzie, wychodzi taki bardzo piękny, blady, szarawo-zielonkawy kolor, który idealnie pasuje mi jako taki łącznik pomiędzy drugim a trzecim planem. Bardzo pięknie już tutaj widać tą ingerencję właśnie światła z daleka.
Bardzo ważny jest ten pierwszy rozmaz, to pierwsze połączenie barw, tak aby były idealnie ze sobą właśnie złączone jako melanże, czyli takie bardzo łagodne przejścia. Dzięki temu później będziemy mieli wrażenie, że obraz jest taki bardzo realistyczny, niemalże fotograficzny. Teraz światło zaczyna delikatnie już ingerować w stronę ścieżki. Na razie tutaj popracujemy samymi jasnymi jeszcze barwami, ale pomaleńku wejdzie nam w te barwy jeszcze taki kolor, popatrzcie, taka siena palona, która będzie tutaj idealnie pokazywała właśnie odcień tego piachu pięknie oświetlonego przez słońce. Część wzniesienia tutaj również będzie oświetlona. W takim wąwozie jest mnóstwo, zobaczcie, takich konarów, nierównych miejsc, dlatego nie możemy tego wąwozu namalować tak zbyt jednolicie. Musimy pokazać przeróżne, piękne odcienie. I w różnych kierunkach delikatnie łączymy ze sobą te barwy. Dzięki temu one uzyskują taki niesamowicie naturalny rozmaz. Dołączymy sobie do tego jeszcze ciemnego brązu. On nam również bardzo ładnie tutaj podkreśli zarówno ciepło, jak i wejście w tą strefę cienia. I znowu w różnym kierunku. Tutaj jest ciemno, ale oprócz tego, że jest ciemno, również coś ciekawego musi się zadziać. Więc delikatnie wprowadzamy tutaj jeszcze troszeczkę tych brązów, innych kolorów i robimy przecierkę. Takie połączenie tych barw właśnie w stronę melanżu. Dobrze, i mamy w tym momencie taki jakby pierwszy etap pracy za sobą. Są to na razie same plamy tak naprawdę światła i cienia, które będą stanowiły pierwszy podkład pod nasz obraz. Teraz pomaleńku zaczniemy sobie opracowywać go bardziej szczegółowo. Odkładam na razie pędzle do wody, bo one bardzo szybko potrafią schnąć. I zabierzemy się teraz za pierwsze tapowania. Tu musimy pokazać trzeci plan i zawsze zabieramy się od tego, co jest na samym końcu. Postaramy się delikatnie wyznaczyć same pnie drzew, które gdzieś tam daleko są, ale pamiętajcie, że te pnie drzew nie mogą być tak wyraziste w kolorze, jak to, co się będzie działo tutaj. One mają się tylko nieznacznie różnić odcieniem od światła, które tak naprawdę gdzieś nam ingeruje mocno z trzeciego planu. Zrobię taki pastelowy kolor, łącząc odrobinę zieleni, troszeczkę tej jasnej żółci antycznej i delikatnie dodam navy i czerni, ale to są dosłownie zaledwie domieszki tych kolorów. Barwa ma być naprawdę tylko odrobinę ciemniejsza. I postaram się takim bladziutkim kolorem teraz delikatnie pędzelkiem, płaskim, małym nylonowym, zupełnie boczkiem pokazać leciutkie tylko zarysy cieniutkich drzewek gdzieś tam w oddali rosnących.
One muszą być co najmniej na tym poziomie malowane, nie niżej, bo w ten sposób pokazujemy również odległość. I kolor, pamiętajcie, nie może być zbyt ciemny, bo będzie nam za bardzo wszystko tutaj przyciągał właśnie bliżej nas, a my chcemy pokazać tylko to, co gdzieś tam na razie bardzo daleko się dzieje. Więc leciuteńko. Te pnie mogą być też rozjaśnione, bo pamiętajcie, że tu pada w tym momencie bardzo ostre światełko, które pięknie nam wszystko tutaj rozświetla. Jeszcze troszeczkę. Dobrze, dodajmy teraz troszeczkę brązu, idąc w boki, bo tutaj mamy już więcej cienia i ten kolor ma prawo nieco się zmienić, może się troszeczkę przyciemnić, ale nie za bardzo. W wąwozach drzewa mają bardzo wysokie pnie, ponieważ często muszą walczyć o słońce, w związku z tym korony są naprawdę bardzo, bardzo wysoko i pamiętajcie, że te pnie po prostu mogą być takie zupełnie nawet gołe tutaj, aż zacznie się coś na samej górze dziać. To jest takie bardzo charakterystyczne właśnie w takich miejscach jak głębokie wąwozy. Drzew jest sporo, więc one naprawdę muszą walczyć o przetrwanie ze sobą. Dobrze, teraz delikatne tapowanie na samej górze, właśnie pokazując, że te drzewa są bardzo cieniutkie i to tapowanie również takimi bardzo delikatnymi barwami, więc w zasadzie do tego koloru dodaję tylko odrobinę jasnej zieleni, odrobinę bieli antycznej i takim bardzo jasnym kolorkiem spróbujemy teraz tapowaniem, przemieszczając pędzel w różnych kierunkach, pokazać, że tam gdzieś daleko naprawdę rosną te drzewa. To tak na razie bardzo niepozornie wygląda, ale pamiętajcie, że ma to później ogromne znaczenie w całości obserwowanego obrazu i we wszystkich planach. Farby musi być całkiem sporo na pędzlu, abyśmy nie musieli za mocno go przyciskać. Dzięki temu powstaną bardzo delikatne, takie naturalne drobinki. Obniżymy również nieco niższe partie drzew, pokażemy. Pędzel powinien chodzić nam w różnych kierunkach, żeby uniknąć takiego nienaturalnego ruchu, bo inaczej wszystkie nasze gałęzie będą w tym samym kierunku. Oczywiście pędzel do tapowania możecie mieć płaski, bardziej okrągły, krótszy, węższy. Chodzi generalnie o to, żeby była szczecina i żeby on był twardy. Trochę nam się już zaczyna ciekawych rzeczy poparcie dziać w tym trzecim planie. Możemy sobie wziąć również mniejszy pędzel, zobaczcie, taki szczeciniaczek i tak rozczapirzyć go mocno palcem. On się wtedy staje taki okrągły dookoła i on będzie nam nieco już delikatniejsze, jeszcze innego rodzaju tapowanie dawał. Użyję teraz właśnie tego koloru, takiego połączonego pomiędzy zielenią, błękitem. On tutaj bardzo ciekawie będzie wyglądał w poszyciu lasu na dole, ponieważ tu już jest więcej troszeczkę cienia. Ale cały czas pracujemy tymi pastelowymi kolorkami. Rozjaśnienia jeszcze tego naszego mocnego słoneczka od góry.
zieleni pastelowej. Tam się również może jeszcze pojawić, bo ta zieleń ma przeróżne przecież odcienie w zależności od gatunków drzew czy krzewów. Dobrze, tutaj będzie troszeczkę ciemniej, dlatego że musimy również pokazać nieco kontrastu w głębi. Takim pędzlem możemy również poparcie dotykać nie tylko na zasadzie samego tapowania, ale również pokazywania na przykład jakichś traw czy wyższych krzewów. Leciuteńko przyciemniam teraz. Dobrze. Pokażmy teraz nieco wyraźniej naszą drogę w wąwozie. Ona będzie przebiegała sobie gdzieś, szła z daleka, zobaczcie, będzie zakręcała się tutaj w lewą stronę, ale musimy również pokazać taki wyraźny spadek terenu. To, że ta droga jest naprawdę na dole, natomiast mamy tutaj do czynienia ze wzniesieniami, z takimi wysokimi pagórkami. Więc te pagórki na dole muszą mieć tutaj mocny cień i miejsca, które spadają, również będą ciemniejsze, bo będą tutaj pozbawione dostępu jakby promieni słonecznych. To wszystko musimy w naszym obrazie pięknie pokazać, bo głównie będziemy pracować właśnie tym naszym źródłem światła. Po tej stronie będzie wyraźny cień. Tutaj również przyciemnimy nieco tą całą przestrzeń. Tutaj przez naszą drogę będą przebiegały zdecydowanie również ciemniejsze takie konary, które bardzo nam urozmaicą tutaj tą rzeźbę naszą terenu. Więc od razu sobie wyznaczymy je jako takie ciemniejsze właśnie miejsca. Dobrze, zobaczmy, jak się będzie sprawowała gąbka, tak aby nanieść jak gdyby pierwsze takie wrażenie roślinności. Postarajmy się najpierw na ciemno, czyli ciemna zieleń z navy, odrobina jasnej zieleni i ochry, żeby zasugerować już, że ten kolor będzie zielonkawy. Delikatnie, zobaczcie, przepracowywuję tą farbę na gąbeczce. Nie ma jej wcale tutaj na całej płaszczyźnie, ale staram się na brzegu samym, tak abym mogła w różnorodny sposób jak gdyby teraz manewrować poparcie tą gąbką w różnych kierunkach. I w ten sposób uzyskuję takie bardzo delikatne, szybciutkie, subtelne przetapowanie pierwsze. Wzniesiemy się teraz nieco wyżej, bo to już będzie bliżej nas zdecydowanie drugi plan. I on ma już prawo być ciemniejszy po tej stronie. Bardziej taki wyrazisty.
Widzicie, gąbeczka pozwala na taką bardzo szybką pracę, ale trzeba nią też dobrze manewrować, bo ona niestety, jak jest kwadratowa, to przy małej rotacji, małym obrocie będzie nam dawała takie wrażenie takich stempli kwadratowych i tego trzeba unikać, bo będzie to takie nienaturalne. Więc cały czas rotujemy gąbeczką. Na samych brzegach zrobimy nieco jaśniejsze barwy, ponieważ musimy pamiętać, że tutaj będzie właśnie padało już to światło i będzie też oświetlało delikatnie nawet te drzewa, które wychodzą z cienia, ale tylko po samych brzegach. Więc też leciutko, delikatnie już możemy zasugerować oświetlenie. Tutaj ta skarpa, która się pojawia, taka ciemna, również od samego brzegu będzie rozświetlona mocno. Możemy gąbeczką również poprowadzić sobie szybciutko, poparcie takie drobniutkie traweczki. Ona przepięknie potrafi właśnie poparcie takimi delikatnymi pociągnięciami pokazywać właśnie taką roślinność. Dobrze. I przechodzimy sobie na drugą stronę. Tutaj też, póki mamy jaśniejsze takie barwy, spróbujemy leciutko przetapować, tutaj pokazać znowu takie bardzo jasne, rozświetlone krzewy. One będą naprawdę tutaj pięknie się świeciły, bo to światło mocno je tutaj oświetla. Będą takim właśnie elementem dekoracyjnym w tym miejscu. Na razie tylko podkład robimy pod nie. Pokażemy również, że ta roślinność tutaj spływa i że sama ta skarpa ma pewien charakterystyczny, popatrzcie, kształt, tak abyśmy mogli zbudować takie właśnie wrażenie, że nasza ścieżka przebiega zupełnie w dole. Wykonując taki lekko półokrągły ruch, prowokujemy już takie wrażenie właśnie głębi. I to samo po tej stronie spróbuję przestawić Blade Ram tak, abym mogła pracować w dolnych partiach. Niech ta roślinność również delikatnie i tutaj spływa. Również pokażemy leciutko właśnie ten ruch. No i jeszcze odrobina tutaj na górze takiego przetapowania również drzew. Po tej stronie one będą nieco jaśniejsze, bo tak jak widzicie, to światło tak bardziej nam idzie w kierunku lewej strony. I tutaj też oczywiście niech tam się dzieje z roślinnością coś ciekawego.
Dobrze, teraz spróbujemy zbudować sobie troszeczkę więcej pni na takim drugim planie, nieco bliżej nas. Do tego celu możemy użyć troszeczkę właśnie większego nylonowca płaskiego, ciemny brąz. I na sam, popatrzcie, brzeg pędzla postaram się pobrać od razu troszeczkę tego jasnego koloru. Tak to śmiesznie wygląda na pędzlu. Spróbuję odrobinę sobie przepracować to na palecie. Generalnie chodzi mi o uzyskanie takiego wrażenia, że z jednej strony na pędzlu jest jaśniej, z drugiej ciemniej. Dzięki takiemu zabiegowi, ciągnąc bezpośrednio, zobaczcie, pędzel, mogę od razu uzyskać właściwie podczas jednego pociągnięcia piękne przecieniowanie drzewa. Pędzelek musi być do tego celu również odpowiednio wilgotny, musicie o tym pamiętać. No i jeszcze tutaj jedno drzewko, które już będzie ciemniejsze generalnie całe, bo jest dalej troszeczkę, więc możemy również pokazać odrobinę ciemnego i troszeczkę tylko jaśniejszego koloru, na przykład z brązem. I mamy już piękne tutaj, zobaczcie, pnie pokazane na naszym drugim planie, czyli zdecydowanie bliżej nas. Po tej stronie również zbudujemy sobie drzewo tak, aby od środka było nieco jaśniejsze, a z drugiej strony ciemniejsze. I jednym szybkim pociągnięciem pędzla również od razu uzyskujemy bardzo ładne cieniowanie. Dobrze, z tyłu też chciałabym, żeby mi się pojawiły jeszcze jakieś pnie, nieco węższe już. One są tutaj mocno w cieniu, więc delikatnie tylko niech będą widoczne. Z tyłu jeszcze również gdzieniegdzie poprawimy troszeczkę pni, tak aby widać było, że naprawdę mamy do czynienia z bujnym lasem. Bardzo już ciekawie zaczyna to wszystko wyglądać. Zobaczcie, z każdą chwilą staje się coraz ciekawiej, jest coraz więcej szczegółów, drobiazgów. Teraz cienkim kałaneczkiem wyciągniemy troszeczkę takich drobniejszych gałązek, które mogą nam się pojawić właśnie od tych naszych, poparcie, konarów. Sporo tutaj musi być wody, tak aby te gałązki mogły być naprawdę cieniutkie. I w różnych miejscach. Pamiętajcie, że drzewa są trójwymiarowe. Nie możemy więc tylko po obydwu stronach budować, ale te gałęzie również mają prawo wychodzić nam jak gdyby skrótem z środka. Naprawdę sporo wody trzeba dodawać, tak żeby móc cieniuteńkie te miejsca powyciągać.
No i to samo po tej stronie, bardzo, bardzo delikatnie, ledwo dotykając, właściwie muskając tym pędzeleczkiem, możemy te cienkie, delikatne struktury pokazać. Dobrze. Teraz popracujemy sobie chwileczkę szpachelką, ale zanim popracujemy szpachelką, możemy jeszcze użyć delikatnie spray. Tutaj mam spraye poparcie w różnych kolorach. To jest na przykład czarny kolor. Delikatnie mogę sobie poprzyciemniać, na przykład teraz same brzegi. Narzuci mi to jeszcze takie bardzo ciekawe struktury takich maleńkich, drobnych kropeczek, na których jeszcze sobie popracujemy pędzlem i szpachelką. To jest taki brąz, który mi ociepli troszeczkę. Tam, gdzie chcę na przykład, żeby było troszeczkę cieplej albo ciemniej, zawsze mogę, zobaczcie, zastosować taki spray. I jeszcze pokażę Wam, jak fantastycznie może zadziałać spray właśnie w takim pomarańczowym kolorze. On może nam bardzo ciekawie, lekko wprowadzić dodatkowe ciepło i światło na nasz obraz. Dobrze, teraz użyjemy szpachelki. Weźmiemy sobie niewielką szpachelkę i postaramy się wprowadzić trochę ciekawej struktury na samą naszą ścieżkę na razie. Pobieram sobie na razie takie pastelowe kolory, połączę to z tą sieną naszą paloną, tym pięknym ceglanym kolorem, odrobinę żółci, tak żeby było w miarę ciepło i spróbuję pokazać, w jaki sposób ta ścieżka tutaj przebiega, nakładając właśnie nieco więcej farby. Ta struktura tutaj aż się prosi, bo ścieżka jest nieregularna, ma konary pokazane bardzo ciekawie i spróbujemy to wszystko tak pięknie właśnie uzyskać przecieraniem szpachelką. Dajmy sobie nieco ciemnego brązu, tak aby te przejścia były takie łagodne, troszeczkę czerni jeszcze na przyciemnienie. I z tej czerni postaramy się właśnie powprowadzać cień przechodzący w naszą ścieżkę. Po tej stronie również. Techniki można oczywiście łączyć ze sobą, jest to bardzo wskazane i bardzo ciekawe, więc zarówno połączenie samego pędzla, naturalnych połączeń melanżu bardzo delikatnych z grubą szpachelką, ze sprayem może być bardzo pięknie pokazane w obrazie. Należy tylko nauczyć się łączyć właśnie ze sobą przeróżne techniki. Tutaj postaram się pokazać jeszcze taką mocniejszą strukturę roślinności na pierwszym planie. Tutaj przyda nam się troszeczkę właśnie tej faktury. Spróbujemy ją wydobyć właśnie kolorami, ale musimy pamiętać, że tutaj trzeba naprawdę sporo farby, aby rzeczywiście móc taką płaskorzeźbę pokazać.
Dobrze, teraz troszeczkę spróbuję sobie pędzlem połączyć niektóre struktury, które mi się tutaj pojawiły, tak aby było bardziej łagodne przejście pomiędzy tymi delikatnymi przecierkami a grubą fakturą. Pokażę Wam również, jak można w bardzo ciekawy sposób pokazać na przykład różnego rodzaju roślinki, takie jak chociażby paprocie, które pojawiają się w takim lesie. Potrzebujemy do tego celu pędzla, najlepiej troszeczkę ściętego. To jest pędzel nylonowy płaski. On musi być delikatnie nawilżony i tak lekko ściśnięty. Możemy nabrać w tym momencie farbę, ciemna zieleń, na przykład troszeczkę navy i na końcówkę nałożyć jaśniejszy kolor, tak aby uzyskać dwa takie jakby odcienie. I teraz w tych niższych partiach, na przykład tutaj, możemy popatrzcie w bardzo ciekawy sposób, w ten sposób budować właśnie na przykład liście paproci z obydwu stron, dotykając leciutko pędzlem. To jest taki bardzo ładny, szybki sposób na zbudowanie ciekawej roślinności. Pojawią się nam takie nowe, ciekawe tutaj struktury dodatkowo w obrazie. Ja celowo łączę wiele technik, tak aby pokazać Wam różne możliwości. Oczywiście ten obraz możecie namalować jedną techniką, na przykład samą szpachlą, albo tylko tapowaniem i przecierkami takimi cienkimi, ale warto jest zawsze uczyć się używać jak najwięcej tych technik, bo one nam dają naprawdę duże później możliwości i mamy właśnie taką opcję pokazania tematu jak gdyby z różnych stron technicznych. Takie delikatne, ledwo dosłownie dotknięcia, a one już powodują zbudowanie bardzo takiej ciekawej, precyzyjnej struktury. Te paprotki będą tutaj bardzo naturalnie wyglądały w tym naszym lesie. Pędzlem tym natomiast szczecinowym, okrągłym oczywiście możemy tutaj znowu budować dodatkowe liście. Tutaj pojawiły nam się długie, wysokie drzewa, które też trzeba by było delikatnie, lekko przetapować, tak aby zagubić jak gdyby ich całą tutaj tą długość. Więc leciuteńko wrócimy sobie jeszcze tutaj do tych struktur, lekko zagubimy, pokażemy, że tam się coś dzieje, pojawiają się jakieś wysokie tutaj partie. Korony drzew, one są tutaj takie daleko posadzone, więc te korony będą oczywiście znacznie niżej niż przy tych dużych drzewkach. No i jeszcze pięknie oczywiście rozświetlony tutaj od strony naszego głównego źródła światła.
tapowaniem również możemy robić całe poszycie i bardzo ciekawą tutaj oczywiście roślinność pokazać również na dole, stosując oczywiście różne barwy i w różnorodny sposób przyciskając nasz pędzel do podłoża. Pocierając nim od dołu do góry uzyskujemy natomiast bardzo ciekawe trawy i kępki tych traw również przepięknie można pokazać w lesie. Mamy do czynienia z różnorodną roślinnością i warto pokazać jej różnice i strukturę. Również tutaj po tej stronie jeszcze delikatnie takim topowaniem, ale ciemnymi barwami tym razem, ponieważ pamiętajmy, że tutaj naprawdę jest efekt tego cienia od tej strony na tej skarpie. Możemy również delikatnie zasugerować, że tutaj również coś się dzieje, jeśli chodzi o roślinność. No i te zacienione miejsca również pokazują nam cały czas tutaj ten taki naturalny spadek. Jeszcze odrobinkę popracujemy szpachelką. Możemy w zasadzie użyć nawet tutaj tej nieco mniejszej szpachli. Pokazując właśnie jeszcze ten zjazd z góry w stronę tej naszej ścieżki. I zasugerujemy, że ścieżka gdzieś w tą stronę rozszerza się, pokazując bardzo ładną perspektywę. A zasugerujemy kolorem. Widać wyraźnie tutaj takie źródło światła idące właśnie od góry, pięknie rozświetlające wszystko. Pokażemy jeszcze odrobinę tego światła w roślinności tutaj po tej stronie, tak delikatnie, dosłownie dodając drobinki na szpachelce. Zasugerujemy w ten sposób roślinność, która spływa nam właśnie z tej skarpy.
Kantem szpachelki możemy również pokazywać różnego rodzaju zarówno trawy wysokie, jak i jakieś gałązki, które gdzieś wystają nam, a przecież w lesie niemało jest takich gałązek. Również na mokrej farbie możemy przecierać tego typu struktury, pokazując bardzo cieniutkie kreseczki. Szpachelka jest właśnie doskonałym narzędziem, które do tego służy. Chciałabym, żeby w naszym lesie naprawdę dużo się działo. I mnóstwo różnorodnych, ciekawych form i struktur takich biologicznych, żeby nam się tutaj pojawiło. Dobrze, i bardzo ciekawa kolorystyka pojawiła się również, ale niezwykle poparcie taka właśnie stonowana, typowo leśna. No dobrze, moi kochani. Myślę, że możemy na tym zakończyć nasze wspólne malowanie obrazu pokazującego przepiękny wąwóz w lesie latem, kiedy ma się ku zachodowi słońca. Słońce wówczas jest niżej i przepięknie prześwietla nam nasze drzewa i roślinność. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam oczywiście do oglądania następnych filmów.